Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że odwiedzacie mój kanał. Tym bardziej, że zrobiło się ciepło, słonecznie i coraz chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu. Dlatego ja też postanowiłam przerobić sobie taką narzutkę typowo letnią, plażową, naprawdę leciutką i mam nadzieję, że znajdziecie czas również, żeby sobie przerobić taką narzutkę. Myślę, że jest to taka podstawowa rzecz, jeśli wybieracie się gdzieś nad wodę, ponieważ można ją właśnie narzucić pod strój kąpielowy, pod top, pod wszystko, a jednocześnie jest naprawdę bardzo lekka i zwiewna. Myślę, że pomysł na taką narzutkę się Wam przyda. Jest naprawdę bardzo prosta do zrobienia, nie kombinowałam tutaj z jakimiś trudnymi wzorami. Ja w ogóle na kanale wydaje mi się, że mam proste rzeczy, bo niestety, ale takie skomplikowane wzorki ażurkowe to pochłaniają zbyt dużo czasu i nie wiem, czy byłabym w stanie to wszystko dobrze wytłumaczyć, więc mam nadzieję, że tego typu wzory Wam się podobają, które ja tutaj prezentuję. I ja oczywiście bardzo, bardzo dziękuję osobom, które zostawiają komentarz, które dają łapkę do góry i te, które wspierają mój kanał. Mam kilka osób, które regularnie kupują mi kawę, z czego się bardzo cieszę, bo mój kanał nie jest zbyt długi, prowadzę go od sierpnia 2022 i mam taki rok na próbę, żeby zobaczyć, jak to w ogóle będzie szło, dlatego każda taka pomoc jest dla mnie bardzo cenna i bardzo Wam dziękuję, że po prostu w taki czy inny sposób odwdzięczacie się za te wszystkie projekty. Ok, słuchajcie, oczywiście mam dla Was taką narzutkę plażową, ale jest nowość, ponieważ przekonałam się do kordonka. Jest to taka pierwsza rzecz, którą zrobiłam z kordonka. Ja dosyć nie lubię przerabiać kordonkiem, bo on jest po prostu zbyt cienki na moje oczy. Natomiast tym razem postanowiłam go wykorzystać do grubego szydełka i pogodziliśmy się i powstał właśnie powstała taka lekka narzutka. Ja użyłam, słuchajcie, żeby zrobić ją szydełka numer 4 mm, więc to jest odpowiednie szydełko do przerabiania kordonka. I wszystkie ściągacze, które tutaj przerobiłam, również 3,5 mm. Tak jak już tutaj widzicie, ja skorzystałam z kordonka firmy. No nie wiem, jak to przeczytać. Nie chcę kaleczyć. Shipies. Pojęcia nie mam. Oczywiście ja te wszystkie informacje zostawię w opisie na dole pod tytułem, jaki to jest kordonek. A dalej Wam mogę przeczytać, to już jest Maxi Sugar Rush. Jest to kordonek, który ma 50 gramów, w 50 gramach mamy 280 metrów. Ja przyznam się szczerze, że wybrałam ten kordonek, ponieważ ta marka ma bardzo dużo pięknych kolorów. Tak jak tutaj widzicie, ja już mam kolejny kolor i chyba kolejny pomysł na rzecz z kordonka. Oczywiście możecie użyć dowolnego kordonka, jaki macie. Ja nie mam zbyt dużego doświadczenia w takich pracach, więc po prostu wybrałam coś, co mi przypadło do gustu, ale wiem, że tych firm kordonkowych jest mnóstwo i nie zachęcam oczywiście do żadnej firmy. Ja tylko pokazuję, z czego ja zrobiłam. Jest to oczywiście kordonek merceryzowany, czyli to nie jest taki typowy stary kordonek, który się tam gdzieś rozwarstwia, po prostu ma jedną mocno skręconą tutaj nitkę. Znaczy on ma pewnie więcej nitek, ale widzimy tylko jedną skręconą, zmerceryzowaną. I teraz tak, na tą narzutkę ja miałam 6 takich motków 50 gramowych i tyle mi zostało z tego 6, czyli nie mam całych 300 gramów. Plusem jeszcze jest to, że po wypraniu ta narzutka się układa i leciutko jeszcze można ją naciągnąć i wyciągnąć. I tak też stało się właśnie u mnie. Po wypraniu z tej narzutki uzyskałam jeszcze długość nawet około 10 cm, więc pamiętajcie, żeby nie robić jej zbyt długiej, bo może Wam się troszeczkę jeszcze ułożyć w praniu. Ja nie wiem, czy te kordonki się zachowują, nie mam pojęcia, być może przez to, że jest ażurek i on się musi naciągnąć, w pewnym momencie on się wydłuża. Ale oczywiście jeśli chodzi o taką narzutkę, to jest mega plus, bo ja chciałam mieć taką długą właśnie narzutkę, więc dzięki temu mam po prostu długą. Tylko pamiętajcie o tym, że przy przerabianiu próbki trzeba po prostu sprawdzić, nawet lepiej ją wyprać, zobaczyć, jak ona się właśnie zachowuje, jak ten kordonek się zachowuje, czy bardzo Wam się rozszerzy. To jest najlepszy sposób, żeby sprawdzić. Przerobić dosyć sporą próbkę, nawet 20 oczek, wysokość też nawet do 10 cm, przeprać, zobaczyć, zmierzyć, ile było przed przepraniem, ile jest po przepraniu. To jest najlepsza metoda. Ja docelowo zakładałam, że moja narzutka po złożeniu będzie miała około 65 cm, no i tym sposobem po wypraniu mam 75, z czego się bardzo cieszę, bo jest po prostu dłuższa. Jeśli chodzi o schemat, tak jak tutaj widzicie, to jest właśnie schemat tej narzutki. Wydaje mi się, że jest bardzo prosty.
tak samo jak i wzór i przerabianie. Chciałam stworzyć coś, co będziemy mogli wszyscy zrobić, nawet początkujący. Także bardzo zachęcam, tym bardziej, że naprawdę tanim kosztem możemy sobie zrobić fajną narzutkę na lato. Tak szybciutko. To jest schemat. Przerabiamy pionowo od góry do dołu. W ten sposób. Cały panel tylny i przedni razem. W pewnym momencie rozdzielamy, przerabiamy tylko tą część tutaj na karczek i z powrotem doczepiamy oczka, żeby stworzyć drugą część. Jeśli chodzi o szerokość, tą narzutkę robimy szeroką. Szerszą nawet niż Wasze standardowe sweterki. Ta część tutaj, te dwie części powinny Wam dać przynajmniej taką szerokość, w której macie sweterki. Ja jak robię 50 cm, to mam tutaj szerokość 25 i tu 25, ponieważ ja tutaj nie nadbudowywuję zbytnio ściągaczem, ja tylko ją tutaj delikatnie obrębiam, wykończam, żeby narzutka po prostu była lekka, nie miała zbędnych ściągaczy, żeby nie dodawała takiej ciężkości. Więc tył może być szerszy, ale tak naprawdę tego nie widać, bo po zszyciu cała ta część ładnie się układa. Część, którą tutaj przerobicie, lekko właśnie zwisa też na rękawach, na ramionach, więc ona się po prostu sama w sobie ładnie ułoży. A tak wygląda sama narzutka, widzieliście pewnie już na zdjęciach. Ja Wam jeszcze tutaj powiem, jestem mega zadowolona z tego kordonka, naprawdę wzór wyszedł bardzo fajnie, lekki i tak jak mówiłam wcześniej, jak przerabiam próbkę, warto właśnie ją przeprać sobie już później tą narzutkę całą, bo ona po prostu ładnie się formuje, ładnie się układa. Jedyną rzeczą, którą jeszcze tutaj zrobiłam, to jest taki ściągacz, który stabilizuje całą naszą robótkę, ponieważ wiadomo, że kordonek to jest taka delikatna włóczka bawełna i żeby się nigdzie nam nie skręcała i żeby właśnie ładnie leżała, ja przerobiłam sobie tutaj dołem taki stabilny, mocno gruby ściągacz. Natomiast całość jeszcze tutaj dookoła mam obrębione delikatnie takim ściegiem, to oczywiście na końcu Wam pokazuję. Tu idzie całe po długości obrębione takim delikatnym właśnie łańcuszkiem. Natomiast jeśli chodzi o rękawy, ja również obrębiłam sobie je dookoła, też pokazuję jak to zrobić. Nie przerabiałam żadnych dłuższych rękawów, aczkolwiek z tej narzutki możecie doczepić, dorobić sobie jeszcze rękawki i mieć taką narzutkę z rękawkami. Ja nie mam takiej, więc stwierdziłam, że tym razem nie robię z rękawkami, ale jak najbardziej naprawdę każdy mój pomysł możecie sobie zmodyfikować i zrobić pod swoje potrzeby, pod swój wygląd. Mam nadzieję, że Was przekonam do tej narzutki, że sobie zrobicie. Liczę na Wasze komentarze, czy ktokolwiek w ogóle zainteresowany robótkami z kordonka, bo chciałabym wiedzieć, czy w ogóle iść w tą stronę. Mam w planie przerobić sobie jakiś raglanowy, też podobny właśnie sweterek, może nawet w kształcie V. Zobaczę, już coś zaczęłam, więc mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli jesteście zainteresowani, to po prostu napiszcie w komentarzach, czy iść w stronę kordonka. Ok, tyle jeśli chodzi o wstęp. Jeśli chodzi o wymiar, to tak jak Wam podałam, robimy szeroką narzutę, długą narzutę, więc myślę, że nie mam co tutaj podawać. Ja tak jak Wam powiedziałam, im większa, tym lepsza, im dłuższa. Jest po prostu taka narzutka na plażę, odpowiednia jak jest właśnie długa, też bardzo modna. Ok, no to tak, widzimy się dalej, ja pokazuję Wam wzorek i mam nadzieję, że Wam się spodoba. I zaczynamy od wykonania sobie oczywiście próbki. Ja na takiej próbeczce pokażę Wam, jak będzie wyglądał wzorek i odpowiednio później trzeba przeliczyć sobie oczka i nabrać odpowiednią liczbę oczek. W celu zrobienia sobie łańcuszka, jeżeli wychodzi Wam zbyt luźny, można użyć mniejszego szydełka, na przykład 3,5 mm, a docelowo wzorek 4. To wszystko zależy od tego, z czego będziecie robić. Tak jak mówiłam, ja przerabiam na kordonku. Jeśli pokusicie się o jakąś inną włóczkę, grubszą, to wiadomo, to szydełko musi być też większe. Zaczynamy od zrobienia zwykłego łańcuszka. Ja pokażę Wam już na szydełku 4 mm, ale tak jak mówię, jeśli zauważycie, że dziurki są zbyt duże, to polecam po prostu pierwszy nawet rządek przerobić sobie mniejszym szydełkiem. I robimy sobie oczko początkowo i nabieramy dowolną liczbę oczek, najlepiej dziesiętną, liczbę parzystą. To jest tylko próbka, tak żeby po prostu nam się lepiej liczyło, ile tych oczek docelowo mamy nabrać. Więc ja nabiorę sobie kilka oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ja nabiorę tylko 10, bo jest to próbeczka, ale oczywiście jeżeli robicie próbkę, to lepiej nabrać nawet więcej oczek, ponieważ wtedy próbka jest bardziej miarodajna. Ja Wam tylko tutaj pokazuję, jak będzie wyglądał wzór, więc myślę, że nie ma sensu nabierać większej liczby oczek. Oczywiście liczba oczek musi być parzysta, żeby tył i przód po prostu można było równo podzielić i był takiej samej długości. Po nabraniu odpowiedniej liczby oczek będziemy zawsze oczywiście na końcu robić oczko brzegowe dodatkowe, które się nie wlicza do wzoru. Ponieważ, tak jak widzicie, łańcuszek przy tym kordonku nie jest zbyt widoczny i takie zachodzą nam tutaj pętelki, ten pierwszy rządek może być kłopotliwy, ale myślę, że damy radę. Po zrobieniu tego łańcuszka, jak sobie go odwrócicie, zauważycie, że właśnie wystaje nam tutaj taka pętelka. To jest typowa tylna pętelka od każdego łańcuszka. Ona jest bardziej widoczna, wiadomo, przy grubszej włóczce, natomiast zobaczcie, przy kordonku, no troszeczkę nam się tutaj rozchodzi. Jeśli mielibyście problem z przerobieniem tylnej pętelki, możecie również przerabiać sobie boczną pętelkę, nie ma problemu, ale myślę, że tutaj też nie jest to jakieś kłopotliwe. Zaczynamy od rzędu półsłupków, czyli robimy narzut i wbijamy się właśnie już w drugie oczko, te pierwsze to było brzegowe, i zahaczamy o tą taką środkową pętelkę z tej strony. I przekładamy sobie włóczkę, kordonek i przerabiamy półsłupek nawijany. To jest nasz pierwszy półsłupek i taki rząd musimy wykonać z samych półsłupków do końca, czyli narzut, kolejne oczko, dlatego ja doradzam Wam właśnie przerabiać pierwszy rządek mniejszym szydełkiem, bo ja tutaj pokazuję co prawda na dużym, żeby było lepiej widać, ale sami zauważycie, że po zrobieniu tego pierwszego większym szydełkiem ten pierwszy rządek jest taki właśnie bardziej tutaj rozlazły, jeśli można tak powiedzieć. I przerabiamy sobie po prostu dalej te półsłupki, chociaż ja przyznam się szczerze, że robiłam swoją narzutkę też dużym szydełkiem. Starałam się po prostu nie robić takich dużych oczek na początku. Nawet jeśli one wyszły gdzieś tam nierówne, to też po zszyciu one też, to się wszystko ładnie układa po wypraniu, więc też się nie ma co przejmować. Ja też pokazuję, jak ładnie wykończyć. Więc mówię, nie ma nawet takiej potrzeby, jeśli sobie radzicie z dużym szydełkiem. I przerobiłam sobie już tutaj w międzyczasie wszystkie półsłupki. Ostatnie, tak jak mówię, ja mam tylko 10, żeby po prostu łatwiej było mi Wam pokazywać. I to jest nasza tak naprawdę prawa strona. Tutaj to będzie nasza prawa strona pionowa w ten sposób. Oczywiście na końcu oczko znowu brzegowe, odwracamy i teraz na lewej stronie będziemy wykonywać oczka ścisłe z narzutem. Z tym, że będziemy się wbijać, tak jak tutaj widzicie, pod 3 pętelki, tak, że będzie łatwiej i wygodniej. Nie wyszukujemy tutaj tylko pętelki oczka, tylko dodatkowo tą trzecią pętelkę również zabieramy, czyli robimy narzut, całkiem wbijamy się pod te 3 pętelki, przekładamy sobie naszą włóczkę, mamy 3 pętelki i teraz tą pętelkę pierwszą przekładam przez te 2, które są tutaj. Oczywiście te pierwsze oczko może być zawsze problemowe, można sobie je przerobić na tą stronę. I znowu narzut, kolejne oczko, przekładam i przekładam przez 2. Dla doświadczonych dziewiarek wiem, że pewnie takie rzeczy są już nie są problematyczne do wykonania, natomiast dla początkowych ja doradzam sobie po prostu podtrzymywać wszystko, czyli na początek podtrzymuję narzut tutaj kciukiem, przekładam sobie tutaj szydełko przeciągam i zobaczcie, zaraz po przeciągnięciu, jak odwrócicie szydełko na tą stronę tutaj, łatwo to wszystko przejdzie. Oczywiście mi nie przeszło, bo staram się Wam to pokazać i z reguły tak jest, ale jak robię szybko, przytrzymując tutaj kciukiem, można łatwo te półsłupki, te oczka ścisłe sobie tutaj przeciągnąć. Wystarczy po prostu dobrze sobie schwycić, znaleźć miejsce, w którym Wam się łatwo będzie przekładało szydełko. Ja przekładam właśnie tak, jak widzicie, na tą stronę, bo robi się to szybciej i łatwiej, ale oczywiście jest też przekładanie tego szydełka na tą prawą stronę i to też jest prawidłowa strona. Tak naprawdę nie ma tutaj większej różnicy, tylko po prostu trzymajcie się jednego sposobu przekładania, bo czasem może się wydawać, że ściek będzie wyglądał inaczej. Czyli zobaczcie, tutaj przełożyłam na prawą, jak gdyby z tej strony, jeszcze raz, też jest prawidłowa przy przytrzymaniu, to zależy po prostu jak Wam wygodnie. I ostatnie oczko przerabiamy 3 albo 2, w zależności jak Wam się tutaj chwyci, albo szydełkiem w tą stronę. Co Wam wygodniejsze. Naprawdę nie ma znaczenia, tylko trzymamy się jednej zasady. I znowu oczko do góry,
I przerabiamy teraz półsłupki. Tylko półsłupki nawijane będziemy teraz przerabiać w tylną pętelkę. Oczywiście ja Wam nie powiedziałam, ale każdą stronę znaczymy znacznikami, czyli potrzebne nam są 2 znaczniki, żeby po prostu wybierać pętelki i nie pogubić się i nie gubić oczek. I teraz mamy tutaj pierwsze oczko i to jest tylna pętelka z tego oczka. Oczko tutaj jest całe, a my wbijamy się w środek i pobieramy tylną pętelkę. Czyli robię narzut, wbijam się w środek, mam tylną pętelkę, przekładam przez tą pętelkę i przerabiam zwykłe półsłupki nawijane w tylną pętelkę. I tak właśnie, po przerobieniu od razu pierwszego oczka warto sobie zaznaczyć znacznikiem, bo to jest kordonek i tak naprawdę zbyt dużo jest tutaj nitek i może nam się pogubić, która to jest końcowe oczko. I jestem właśnie na prawej stronie, czyli tak jak mówiłam, na prawej stronie wykonujemy teraz półsłupki nawijane w tylną pętelkę. Cały czas tutaj w tylną. Oczywiście, jeśli macie ochotę, możecie też przerabiać mniejszym szydełkiem, ale tak jak Wam mówiłam wcześniej, po wypraniu bardzo się stabilizuje wzór, więc nie ma się co przejmować, że na razie tak wygląda. On po prostu będzie bardzo ładnie wyglądał, jak wypierzemy robótkę. I znowu, ja tutaj wiem, że mam ostatnie oczko, nie zaznaczyłam, ale oczywiście Wam doradzam. Ostatnie oczko przerabiam sobie 2 pętelki, żeby krawędź była stabilniejsza. W 2. I znowu oczko do góry, odwracamy. I jesteśmy na lewej stronie, czyli powtarzamy ściek z lewej strony, czyli oczka ścisłe z narzutem pod 3 pętelki, czyli narzut, wbijam się pod te wszystkie 3 i przekładam przez 2. I od razu oczywiście tutaj też znaczymy sobie ten ściek. I słuchajcie, to jest wszystko tutaj, jeśli chodzi o ten ściek. Myślę, że jest bardzo prosty, a wygląda naprawdę bardzo fajnie. Przerabiam sobie tak naprawdę luźno. Nie zaciskamy tej robótki. Tak jak mówię, przez to, że przekładamy też te oczka ścisłe przez te wszystkie 3 pętelki, w miarę jak zaczniecie przerabiać więcej tego wzoru, to zauważycie, że on po prostu zacznie się ładnie stabilizować i będzie ładnie wyglądał. Pierwsze to zazwyczaj nie wyglądają ciekawie, ale po przerobieniu kilku rzędów już ten ściek wygląda naprawdę bardzo fajnie. I mam tu właśnie, zobaczcie, wbite znacznik. Tak jak mówię, można wbić się pod 3, można pod 2, jak Wam wygodniej. I znowu jestem już na końcu. Już sobie wypinam znacznik. Oczko do góry i z powrotem na prawej stronie. Czyli na prawej stronie zaczynamy znowu od naszej tylnej pętelki. Czyli półsłupków nawijanych w tylną pętelkę, oczko oznaczymy. Ja przerobię sobie ten ściek, żeby właśnie Wam pokazać. Ja tak naprawdę też starałam się tutaj Wam pokazywać luźno, więc może mój ten ściek nie jest dokładnie tak ładnie widoczny jak na mojej narzutce, ale tak jak mówię, ja narzutkę już wyprałam i dlatego mam taki ładny, równy ściek. Oczywiście oczek nie możemy gubić, bo jak zaczniemy gubić, to robótka zacznie zmieniać kształt. Brzegi będą się Wam falowały, jak najbardziej tutaj, zarówno z tej, jak i z tej strony, ale na końcu my robimy ściągacz na dole, które wszystko nam pięknie wyprostuje, więc tym się oczywiście nie przejmujemy. Mówię tak, bo ja tak miałam przy kordonku, nie wiem jak przy innych włóczkach, być może nie. Natomiast jeżeli Wam się zacznie tutaj troszeczkę zawijać, nie ma problemu, to jest równe, z tym, że po prostu, tak jak mówię, kordonek zawija. I tak wygląda, słuchajcie, wzorek. On, tak jak mówię, im więcej wykonamy, tym bardziej jest widoczny, ładniejszy, równiejszy. Natomiast ja doradzam sobie taką próbkę przerobić z większej ilości oczek i większą, ponieważ wzór ma tendencję jednak do zmniejszania się, do zwężania, więc może próbka taka nie będzie miarodajna, trzeba przerobić po prostu więcej oczek i wyżej. I oczywiście, jeżeli taką próbkę sobie przerobicie już, to mierzycie sobie, ile centymetrów Wam zajmuje taka próbka i odpowiednio albo metodą krzyżową, matematyczną, ja już wiele razy ją pokazywałam, można po prostu przeliczyć sobie łatwo liczbę oczek, ile musicie nabrać, bądź też, jeżeli macie liczbę dziesiętną, łatwo przemnożyć. Sposobów jest mnóstwo, nie chcę znowu powtarzać tego, co już powtarzam za każdym razem w moich filmikach, mam nadzieję, że odwiedzacie regularnie i sprawdzacie. Tak będzie wyglądał, słuchajcie, wzorek. I teraz tak. To jest właśnie ten nasz schemacik, czyli my budujemy tą część tutaj do góry.
cały czas. Ja tą część mam już zbudowaną, więc pokażę Wam teraz moment, w którym ja jestem już tutaj, gdzie dochodzę do naszej szerokości, mojej szerokości tej narzutki i zostawiam tą część z przodu i przerabiam tylko tył. W dalszej części po przerobieniu tego tyłu oczywiście wracamy z powrotem i doczepiamy sobie łańcuszek i przerabiamy dalej. Mam nadzieję, że to jest łatwe tłumaczenie, że rozumiecie, o co chodzi. Pamiętajcie, że narzutkę robimy dosyć szeroką. Ta część tutaj musi Wam pokrywać szerokość standardową, którą chcecie, ponieważ ja tutaj nie robię zbyt wielkiego ściągacza. Dlatego to ma być taka szeroka narzutka, ona ma też nam zwisać na ramiona, więc myślę, że warto po prostu przerobić sobie taką szerszą narzutkę. Ok, to teraz pokażę Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie tą długą część, panel przedni z panelem tylnym i zatrzymujemy się w miejscu, gdzie będziemy pracować już tylko na panelu tylnym, nadbudowując tylko część na kark. Zatrzymujemy się po przerobieniu prawej strony tutaj. Przerobiłam sobie cały rządek półsłupków nawijanych i na prawej stronie przerobione są całe, następnie na lewej stronie przerabiamy do połowy oczka ścisłe nawijane. Ja jestem właśnie tutaj już w połowie, czyli na lewej stronie mam przerobione oczka ścisłe nawijane i w tym momencie dokładnie będziemy zawracać, czyli kończymy tutaj w tym momencie na półsłupkach. Tutaj z tej strony muszą Wam zostać półsłupki nawijane, natomiast tutaj rozdzielamy już wracając oczkami ścisłymi tylko do połowy i wracając robiąc półsłupki nawijane. Czyli musimy teraz podzielić sobie oczka na pół. Ja miałam 220 oczek, więc dla mnie połową jest 110, czyli przerabiam tylko 110 i zawracam. Natomiast te 110 zostaje już luźne, tutaj już nic nie będziemy robić, będziemy tylko już wykańczać na końcu, kiedy już stworzymy całą tą część. Więc ja zatrzymałam się już tutaj w tym miejscu, mam przerobioną na lewej stronie półsłupki nawijane, nie półsłupki, tylko oczka ścisłe nawijane i zaznaczyłam sobie również pierwsze takie oczko, które już jest z tej części, żebym po prostu mi się nie pomyliło, żebym wiedziała, gdzie to oczko jest. Mam tutaj zaznaczone i jestem w tym miejscu. Jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie będę przerabiała tylko panel już tylni i zrobiłam sobie na lewej stronie oczka ścisłe z narzutem. Teraz robię oczko do góry. Odwracam sobie robótkę i dalej przerabiam tak jak idzie wzór, czyli półsłupki nawijane w tylną pętelkę na prawej stronie. Oczywiście doradzam sobie wszystkie te nasze oczka początkowe i końcowe znaczyć, żeby się nigdzie nie pogubić i nie potracić tych oczek. Czyli teraz tak naprawdę przerabiamy pół robótki, tylko plecy. Tutaj mamy wydzieloną część przednią, ja sobie zaznaczyłam to oczko, żebym wiedziała, które to było ostatnie, chociaż je to już tutaj widać, ale przy liczeniu warto sobie zawsze zaznaczyć, dokąd mamy po prostu dojść, jak robimy sobie lewą stronę. I teraz przerabiamy sobie tylko te plecyki. Tutaj przerabiam około 10 cm, to tak naprawdę zależy od tego, jaką chcecie mieć tutaj szerokość przy szyi. Wszystko w trakcie można jeszcze sobie dopasować, nie ma problemu. Ja przerobię tą część, zatrzymam się tutaj i pokażę Wam dalej, jak będziemy sobie dorabiać już tą część. I ja już przerobiłam sobie dokładnie tą część, o której Wam tutaj mówiłam, czyli ta tutaj z tyłu. Moja ta część ma już około 10 cm, więc tutaj wystarczy. I jestem oczywiście teraz na lewej stronie, gdzie skończyłam wykonywać sobie oczka ścisłe nawijane. I właśnie na tej lewej stronie będziemy teraz dobudowywać tą drugą część, tak? Czyli to jest moja prawa strona. Ja teraz jestem tutaj, na lewej, w tym miejscu i po prostu będziemy dokładać tyle oczek łańcuszka, co Wam tutaj zostało. Czyli u mnie jest to 110. Ja zaznaczyłam sobie tutaj ostatnie oczko, żebym wiedziała, które to jest i łatwiej byłoby mi liczyć, w razie czego gdybym się pomyliła. I tutaj po prostu robimy zwykły łańcuszek, czyli nabieramy sobie tyle oczek, ile powinnyśmy tutaj mieć z tej strony. Czyli ja nabieram sobie 110, tu mam raz, 2, 3, 4, 5 i mam już nabrane moje 110 oczek. Pamiętajcie, żeby te oczka nie robić zbyt duże, bo wtedy właśnie ta krawędź wychodzi taka pozwijana. Aczkolwiek też nie ma się czym przejmować, ponieważ będziemy sobie jeszcze ją wykańczać. I teraz tak, robimy oczywiście tak samo jak na początku, czyli to oczko brzygowe, które zawsze dodajemy sobie na końcu. Odwracamy sobie ten łańcuszek i przerabiamy już półsłupkami nawijanymi w tą właśnie tylną pętelkę, tak jak na początku robiliśmy z samego łańcuszka. Staramy się robić te oczka właśnie niezbyt luźne, żeby ta robótka później nam tak się nie zwijała. Można nawet spróbować wziąć mniejsze szydełko, jeśli
Wam odpowiada robienie mniejszym szydełkiem i wtedy też nie będzie takie, te półsłupki nie będą takie luźne. Bądź też po prostu pomału, delikatnie przerabiamy sobie te oczka. Ja cały czas staram się tutaj właśnie wbijać w tą tylną pętelkę od strony łańcuszka z tyłu. I teraz już tak naprawdę mamy prawie już tutaj gotowe, tutaj to doczepienie. Ja sobie przerobię do momentu, gdzie jest tutaj ten marker. Ja już przerobiłam sobie wszystkie prawie półsłupki, zostało mi ostatnie oczko. Ostatnie oczko można przerobić tutaj w tą pętelkę, to jest ostatnia pętelka, bądź też odwrócić sobie już łańcuszek i w podwójną pętelkę się wbić i przerobić sobie zwykłe półsłupki, zwykły półsłupek nawijany. W ten sposób będziemy teraz pracować już dalej. Tak naprawdę doszłam do momentu, gdzie mam zaczepione oczko i po prostu tutaj już przerabiamy sobie tak, jakbyśmy przerabiali wzorek, czyli w tylną pętelkę półsłupek nawijany. Czyli w tym momencie mamy tutaj na prawej stronie, tak wygląda, mamy to miejsce, w które robiliśmy bez właśnie przedniej części, tą dziurę, dorobiliśmy sobie łańcuszek i tak naprawdę, słuchajcie, teraz przerabiamy cały czas tak samo, jak przerabialiśmy tą część, czyli już tutaj się nic nie zmienia. Na prawej stronie robimy sobie te półsłupki nawijane w tylną pętelkę, a na lewej stronie wracamy i przerabiamy oczka ścisłe nawijane. Już mamy tutaj doczepione, więc cały czas będziemy przerabiać te same oczka. I ja tą część sobie już przerobię i pokażę Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie całą tą część. Oczywiście dochodzimy sobie tutaj do końca na prawej stronie i właśnie ostatni ściek to jest ściek półsłupków nawijanych. Ja tu mam końcóweczkę i zaciskamy sobie oczkiem ścisłym ostatnie oczko. Chodzi o to, żeby po prostu skończyć tak samo, jak zaczęliśmy, żeby te krawędzie były takie same. Bo jak sobie popatrzycie właśnie z drugiej strony, również mamy tutaj półsłupki, odtąd zaczynaliśmy. Jedna z tych krawędzi może być troszeczkę właśnie taka rozciągnięta przez to, że jedną robiliśmy z oczek łańcuszka i w zależności od tego, jakie właśnie oczka sobie zrobiliście, może się okazać, że one są takie trochę luźniejsze. Nie ma to znaczenia, ja zaraz Wam powiem, jak sobie wyrównać. Jak również, tak jak widzicie, na dole u mnie jeszcze się tutaj cała robótka zwija. Też nie ma żadnego znaczenia, bo oczywiście to kardiganik, tunika jest jeszcze nieskończona. Ja już Wam pokazuję, co robimy dalej. Oczywiście ja nie przerabiam sobie tutaj rękawek do tego, ponieważ całe założenie było to, że jest to dosyć szeroki kardigan, szeroka tunika, szeroka narzutka, więc tak naprawdę kiedy ja zakładam już go na siebie, to u mnie już zwisa z rękawka, jeśli można tak powiedzieć, już po prostu nadbudowywuje się tutaj ta część, więc ja nie dorabiam, ale jak najbardziej, jeżeli chcecie sobie z tego zrobić właśnie z rękawem taki kardiganik dłuższy, to jest właśnie ten moment, gdzie tak naprawdę trzeba sobie dorobić takie części na rękaw i odpowiednio później przyszyć tutaj na środku. Czyli tak naprawdę, jeżeli planujecie, robicie sobie osobno jakiś prostokącik, tak? On musi być odpowiednio już szeroki, w zależności od tego właśnie jaki chcecie mieć rękaw, około na przykład 30 cm. W taki sposób on będzie składany, czyli tak naprawdę robimy z jednej części i odpowiednio na środku tutaj wydzielamy oczywiście oczka i przyszywamy. Ja tutaj nie robię takiego z rękawkami, więc nie pokażę Wam, ale ja mam na przykład taki kardigan zimowy niebieski z wełny merino, który po prostu też pokazuje, jak na przykład można sobie doszyć i zrobić rękawki, więc oczywiście zapraszam na filmik, jeśli chcecie zobaczyć, jak wszywam rękawki. Tutaj natomiast skupiam się na tym teraz, żeby sobie zszyć, więc układamy sobie prawą stroną tutaj do prawej i będziemy sobie zszywać nasz kardigan. Oczywiście mamy tutaj oczka, więc ja wykorzystam po prostu szydełko do zszycia sobie tych krawędzi. I teraz ważne jest to, żebyśmy sobie mniej więcej już oznaczyli, dokąd chcecie mieć zszyte, ile tutaj zostawiacie, bo po prostu trzeba to zrobić równo z każdej strony. I od razu pokażę Wam, jak tutaj jeszcze sobie właśnie wykończyć tą krawędź, która była ta pierwsza, jeśli te oczka są właśnie takie troszeczkę luźniejsze. Czyli jestem z jednej strony mojej krawędzi i tak jak mówię,
mówiłam, przykładam lewą stronę do lewej i zaznaczam sobie, zostawiam sobie tutaj otwór. Oczywiście tutaj trzeba by policzyć dokładnie co do oczek. Ja na razie mam tutaj 20 cm i tyle sobie zostawię, ale tu nie liczymy na centymetry, tylko tak naprawdę liczymy na oczka, ponieważ mamy taką samą liczbę oczek z jednej, jak i z drugiej strony, więc po prostu trzeba sobie ładnie równo przeliczyć zarówno ile zostawiam z tej, ile z tej i ile tutaj i wpinam sobie po prostu równo marker, znacznik i wtedy będę miała pewność, że będzie równo zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Czyli to trzeba sobie po prostu założyć na siebie, na chwilkę przypiąć jakimiś spinaczykami, czy też właśnie znacznikami, popatrzeć jaką chcecie mieć tutaj szerokość i odpowiednio sobie wyrównać i przeliczyć. A jeśli już macie to właśnie ustalone, to zabieramy się za zszywanie. Ja Wam pokażę taką właśnie szybką metodę na szydełku, czyli robię sobie pętelkę podstawową i wyszukuję sobie takich pierwszych pętelek oczek łańcuszka, które miałam z tej strony, jak zaczynaliśmy tworzyć ściek. Czyli tu ewidentnie mam pierwsze oczko, wbijam się, wyszukuję sobie dwie pętelki, czyli oczko całe. I również z drugiej strony przebijam się przez te dwie pętelki od razu i będę przeciągała sobie teraz tą pętelkę tutaj. Czyli tu robię sobie pierwszą taką pętelkę podstawową. Zaciskam, żeby nie była za duża i przekładamy sobie przez te wszystkie dwie pętelki i robimy oczko łańcuszka w ten sposób. I mamy pierwsze połączenie. Następnie będziemy sobie tutaj łączyć oczkami ścisłymi, po prostu. Ja będę się przebijała przez całe oczka, ponieważ jest to ściek ażurowy. Nie chcę dodatkowo wybierać pętelki jakiejś pierwszej czy drugiej, żeby po prostu nie pogłębiać tych dziurek. Czyli tak naprawdę pobieram pierwsze oczko z jednej strony oraz całe drugie oczko z drugiej strony, przebijam się, przekładam przez te oczka i tu przekładam przez oczko, które było na szydełku. W taki sposób będę zszywała, będzie to na pewno estetyczniejsze, ładniejsze i też wyjdzie równo, bo jeżeli zaczniemy oczko do oczka przyciskać, to przykładać, to na pewno każda ze stron po prostu będzie ładnie zszyta, więc polecam Wam taką metodę, jest też po prostu wygodna. Czyli przekładamy przez całe oczko tu i z drugiej strony. Oczywiście ważne, żeby sobie zacząć równo od każde oczko, pierwsze do pierwszego, drugie do drugiego, tak żeby po prostu się tutaj nie pomylić. I zobaczcie, że tak naprawdę ja tylko sobie tutaj przekładam. Wzięłam sobie też mniejsze szydełko, wzięłam sobie szydełko 3,5 mm, żeby mi się po prostu lepiej wbijało i żeby też już nie rozszerzać, tylko bardziej właśnie tą robótkę zwężyć. I cały czas tak samo przerabiamy oczko do oczka. Dzięki temu stworzymy sobie taki właśnie szef tutaj. Będzie taki bardzo estetyczny, ładny, wyrównany. Nie będzie tutaj takich, jakbyśmy igłą robili, nierówności. I słuchajcie, przerabiamy takim tym sposobem do tego momentu tutaj. Ja przerobię i pokażę Wam, co dalej. Jestem już na samej górze, doszłam do momentu, gdzie miałam tutaj wpięty znacznik i teraz jesteśmy dalej na lewej stronie. Będziemy sobie jeszcze dookoła obrębiać tą część, żeby właśnie sobie ładnie układał się rękawek. Więc robimy tak, po zakończeniu tutaj dwóch oczek nie odcinamy włóczki, kordonka, tylko robimy sobie dalej. Czyli robimy narzut i będziemy dokładnie tak samo przerabiać, jak przerabialiśmy oczka ścisłe z narzutem we wzorze, czyli po prostu wbijamy się w kolejne oczko tutaj po prawej stronie pod 3 pętelki, przekładamy włóczkę i przeciągamy przez 2. Czyli po prostu obrębiamy sobie dookoła oczkami ścisłymi z narzutem w ten sposób. Oczywiście dalej mam szydełko 3,5 mm. Dzięki temu krawędź się nam tak ładnie ustabilizuje i będzie wyglądała zupełnie inaczej. Czyli cały czas tak samo i to przerabiamy dookoła. I ja przerobię sobie tutaj do tego momentu. I już przerobiłam sobie dookoła. Mam tutaj obrębione. Z tej strony będzie taki wzorek ładniejszy, będzie po prostu się lepiej, zobaczcie, rękawek układał. I oczywiście to już jest tutaj koniec. Ja nie robię żadnych ściągaczy, to ma być luźna narzutka, więc w ostatnim momencie tutaj jeszcze wybieram sobie ostatnie oczka, tak żeby się po prostu ładnie zaokrągliło. I tutaj gdzieś w ostatnim momencie już odcinamy sobie kordonek i przeplatujemy tutaj na przykład właśnie przez
tutaj te oczka, które mieliśmy, dowolne oczka, które tutaj widzicie, po prostu przeplatujemy i robimy oczko, zaciskamy, oczko ścisłe i zaciskamy sobie w ten sposób. Naprawdę tutaj dowolnie możecie wybrać sobie oczka. Mamy dookoła obrębione. Oczywiście tą tutaj końcóweczkę chowamy sobie na tą stronę. I tak robimy oczywiście też drugą stronę i po zrobieniu drugiej strony zajmiemy się już dołem. I po zszyciu sobie już wszystkich boków zajmiemy się obrębieniem sobie dołu. Ja jestem teraz na prawej stronie, dokładnie przy lewej części tutaj z tej strony. Jak popatrzycie po prostu w ten sposób jak ja, założycie sobie tą kamizelkę, to jestem tutaj w tym roku. Będziemy sobie właśnie teraz tam i z powrotem obrębiać tą krawędź, która się tutaj najbardziej marszczy. I w tym celu potrzebujemy wziąć mniejsze szydełko. Ja biorę 3,5 mm i wyszukujemy sobie tutaj takiej pierwszej początkowej pętelki. Może być tutaj. I zaczepiamy sobie kordonek. Czyli robimy pętelkę podstawową, zmniejszamy, nakładamy tą pętelkę na szydełko, przeciągamy sobie tutaj przez to oczko i zabezpieczamy oczkiem ścisłym. Następnie będziemy robić sobie półsłupki nawijane, z tym, że będziemy się wbijać cały czas w te same miejsca. Tu, gdzie mamy rząd półsłupków, będziemy zahaczać o półsłupek, a tu, gdzie był rząd oczek ścisłych nawijanych, będziemy się wbijać w środkową tutaj pętelkę. Na przykład tutaj, bądź tutaj, w zależności jak Wam lepiej tutaj wygląda. Czyli zaczynamy od zrobienia narzutu i zahaczenia sobie właśnie o ten pierwszy taki półsłupek, który tutaj mamy i zrobienia półsłupka nawijanego. Mamy pierwszy półsłupek, oczywiście warto sobie go zaznaczyć, żebyśmy się nie pomylili. I tak robimy cały czas, czyli teraz narzut i wbijam się na przykład właśnie w którąś z tych pętelek, tą albo tą, wszystko jedno, przerabiamy w niej półsłupek i mamy drugi. I teraz mamy rząd, w którym mamy taki półsłupek z tej strony duży, więc zahaczam sobie o taki najbardziej ostatni i przerabiam półsłupek. Następnie znowu w środkową część tej pętelki półsłupek. W każdym rzędzie po prostu musi znaleźć się półsłupek, a odpowiednio w tych samych mniej więcej miejscach, czyli zaczepiamy z jednej o półsłupek, a z drugiej tutaj taką pętelkę. I tak przerabiamy sobie do drugiej krawędzi. Oczywiście tam, gdzie mamy jakieś łączenia, to staramy się wyszukać odpowiednich pętelek, żeby ładnie zaczepić, a ciąg dalszy wykonujemy tak samo, czyli o słupek i o środkową pętelkę. Mam już prawie tutaj całą stronę przerobioną. I ostatnie oczywiście też sobie zaczepiamy o ostatnie oczko tutaj brzegowe. Czyli mam w tym momencie obrębioną całą krawędź tutaj na dole, przerobioną półsłupkami nawijanymi. Następnie odwracamy sobie robótkę, robimy oczywiście oczko do góry, odwracamy, my jesteśmy na lewej stronie i całą lewą stronę przerobimy tak jak przerabialiśmy rząd właśnie oczek ścisłych nawijanych, czyli z narzutem wbijamy się pod 3 pętelki i dalej przerabiamy jeszcze pod 2. Czyli jeszcze raz, narzut, wbijamy się pod całe tutaj oczko, przekładamy sobie kordonek i ten kordonek przekładamy to oczko przez kolejne 2 pętelki. To jest dokładnie to samo, co przerabialiśmy we wzorze, tylko robimy po prostu teraz mniejszym szydełkiem i przerabiamy sobie tak aż do drugiej krawędzi. Do końca. I jestem już na końcu, przerobiłam sobie cały rządek na lewej stronie i tutaj jeszcze mi zostało ostatnie oczko. Oczywiście każdą krawędź warto sobie znaczyć, zarówno to pierwsze tutaj, jak i to z drugiej strony, czegoś, czego nie powiedziałam, ale oczywiście również sobie znaczcie. Tak po prostu będzie wygodnie. I znowu robimy oczko do góry i z powrotem jesteśmy na prawej stronie. I na prawej stronie będziemy wykonywać już półsłupki nawijane reliefowe z przodu. Czyli tak, mamy tutaj ten pierwszy nasz półsłupek i od niego zaczniemy. Czyli robimy sobie narzut, wbijam się tak, żeby zabrać ten cały półsłupek, jak gdyby z tej strony nabrać na szydełko, tu mamy pusto i dopiero tutaj przekładam sobie włóczkę, kordonek przez właśnie to miejsce i dopiero teraz wykonuję sobie mój
pierwszy półsłupek reliefowy od przodu. I oczywiście tutaj też sobie znaczę. I teraz będziemy wykonywać cały czas tak samo, czyli narzut, bijam się tutaj w to miejsce, przekładam włóczkę i przerabiam po prostu półsłupek nawijany. Dzięki temu, że tak naprawdę wracaliśmy oczkami ścisłymi, ta robótka się po prostu troszeczkę bardziej wyprostuje, nie będzie już się tak zwijać. Ja nie robię celowo półsłupków reliefowych tutaj z tyłu, ponieważ no, one się gorzej wykonują i trochę inaczej też robótka wtedy właśnie pracuje. Ja tutaj chcę tak bardziej usztywnić ten ściągacz, więc w tym celu po prostu jedną stronę, na lewej stronie będziemy zawsze przerabiać oczkami ścisłymi z narzutem, natomiast właśnie na prawej stronie będziemy sobie przerabiać takie półsłupki reliefowe, z tym, że właśnie one mogą na początku trochę inaczej wyglądać. Ja przerobię teraz do końca, do drugiej krawędzi i jeszcze raz Wam pokażę. I tu też już skończyłam sobie moją całą prawą stronę. I tutaj ostatnie oczko, pomimo że mieliście tutaj zaznaczone, ja również przerabiam sobie po prostu, bijam się pod ten słupek i przerabiam sobie takim słupkiem reliefowym w ten sposób. I znowu robimy oczko do góry. I tak jak tutaj mówiłam, na tej lewej stronie przerabiamy po prostu oczka ścisłe z narzutem, czyli pierwsze moje oczko jest od razu tutaj, przekładam i przerabiam. I znowu kolejne. Tutaj i przerabiam. I tak znowu przerabiamy do samego końca. Oczywiście tutaj też ja nie znaczę tego oczka, bo tak jak mówiłam, jak jestem na tej stronie, to po prostu ten słupek przerabiam sobie tutaj, więc tutaj nie wpinam, natomiast warto sobie wpiąć z tej drugiej strony, z tego drugiego końca, bo tam musimy przerobić oczko. Ok, to przejdę do tej drugiej strony. Jestem na drugiej stronie i tutaj mam wpięty znacznik, żebym wiedziała, które właśnie oczko jest ostatnie. I przerabiam tak samo oczkiem ścisłym. I znowu wypinam sobie oczko do góry i odwracamy robótkę. I tutaj zaczynamy znowu półsłupki reliefowe. Zaczynamy sobie od tego półsłupka. Ta krawędź to jest tak naprawdę tutaj, zobaczcie, to przejście tego oczka, czyli tego nie liczymy. Zaczynamy sobie tutaj od tego oczka i znowu wbijamy się w całe tutaj pod i przerabiamy sobie półsłupki reliefowe wijane od przodu. I to jest mój cały pomysł na ten ściągacz. Oczywiście przerabiamy sobie taką wysokość, jaką Wam odpowiada. Może być krótki, może być długi. Ja przerobię jakąś część i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. I ja już przerobiłam sobie mój ściągacz, tak to wygląda. Tak jak widzicie, wszystkie te zawinięcia, które Wam powstały, wyprostują się. Ściągacz jest na tyle właśnie gruby i fajny, stabilny, że po prostu prostuje nam całą tą narzutkę i ładnie się układa. Teraz tak, oczywiście wielkość tego ściągacza zależy od Was. Ja lubię takie duże, zrobiłam sobie na 7 cm. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie Wy chcecie sobie zrobić. Tym bardziej, że też naprawdę im dłuższy, tym też lepiej się ta narzutka układa, więc ja mierząc zdecydowałam, że tyle wystarczy. Kończymy sobie na prawej stronie po przerobieniu wszystkich tutaj półsłupków reliefowych i zajmiemy się teraz wykańczaniem tutaj tych obrzeży dookoła. Będziemy sobie tworzyć wzorek, więc jestem w tym miejscu i od razu, nie obcinając jeszcze kordonka, będziemy właśnie teraz wykańczać te krawędzie. One, tak jak widzicie, mogą być trochę właśnie tutaj nierówne, dlatego teraz przyszedł czas, żeby to wszystko wyrównać. Ok, jesteśmy tutaj w ostatnim oczku i teraz popatrzcie, ja mam takie pętelki, Wy pewnie też je macie, jak robiliście tak jak ja. Będziemy sobie robić w tych pętelkach oczko ścisłe też z narzutem, z tym, że będziemy po prostu wbijać się tutaj pod te pętelki, a tutaj będziemy się wbijać w oczka. Więc zaczynamy od tego, żeby zrobić sobie tutaj od razu narzut i przechodzimy od razu tutaj do tej pętelki i przerabiamy sobie oczko ścisłe z narzutem. Oczywiście to oczko trzeba sobie tutaj od razu zaznaczyć, żebyśmy wiedzieli, gdzie ono tutaj jest. I znowu w kolejnej pętelce również przerabiamy pod wszystkimi tutaj pętelkami oczko ścisłe z narzutem. W taki sposób. Na razie tutaj mamy tą krawędź właśnie od ściągacza troszeczkę inną, rozciągniętą, ale ona się już ładnie ułoży. Tak samo będzie z drugiej strony. Czyli tutaj przerabiam sobie w tych pętelkach
Też dalej robię szydełkiem 3,5 mm. Tutaj się nic nie zmieniło, ściągacze przerabiam mniejsze. I za chwilkę dojdę do tego momentu, gdzie mam już zwykłe oczka. Jeszcze mam tutaj jedno takie łączeniowe. I teraz mamy najzwyklejsze oczka, więc po prostu przerabiamy sobie również pod tymi oczkami zwykłe półsłupki nawijane. Tutaj mamy ładną krawędź, więc myślę, że nie muszę pokazywać. Natomiast zatrzymam się w miejscu, gdzie mieliśmy tutaj tą przerwę właśnie, gdzie robiliśmy sobie ten dołek. To rozcięcie tutaj na tą krawędź, więc zaraz przerobię i wracam. I już przerobiłam sobie tą część, gdzie miałam oczka i weszłam na ten teren, gdzie mam już taki nierówny brzeg. I tutaj tak naprawdę robimy to tą samą techniką, co robiliśmy tam, czyli po prostu wbijamy się raz w rząd, w którym były oczka ścisłe nawijane i raz w rząd, w którym były tutaj takie półsłupki, czyli po prostu robię sobie narzut, wbijam się w środek tutaj tej pętelki i przerabiam oczko ścisłe. Następnie zrobił znowu narzut, wybieram sobie tutaj pierwszy taki słupek, który mam z tej krawędzi i również robię oczko ścisłe. I znowu wbijam się w to samo miejsce, co za pierwszym razem i przerabiam oczko ścisłe. I tym razem półsłupek brzegowy i oczko takie tutaj. Chodzi o to, żeby tą krawędź sobie ładnie wyrównać, ale też zbytnio nie dodawać tych oczek, żeby ona się tutaj nie rozszerzyła, więc stosujemy taką samą technikę, jak robiliśmy sobie ściągacz. Tylko tam robiliśmy półsłupki, a tu robimy sobie oczka ścisłe z narzutem. Tu również nie ma znaczenia liczba oczek, tak jak w ściągaczu, po prostu obrębiamy sobie dookoła, cały czas tak samo. I tam, gdzie już wejdziemy na ten teren, w którym mamy oczka, oczywiście sprawa jest ułatwiona, bo kontynuujemy dalej tutaj w oczkach. Ja jeszcze mam tutaj do przerobienia trochę. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Jeszcze tutaj kilka oczek. No i już tutaj przerobiłam tą krawędź, gdzie zaczynam pomału wchodzić na moje oczka. W tym momencie jeszcze mam tutaj taką dziurkę i już pomału wchodzę na oczka. Teraz wbijam się po prostu pod oczko i tak przerabiam znowu do drugiego mojego ściągacza. I przerobiłam sobie już do drugiego mojego ściągacza. I tutaj oczywiście robimy tak samo jak przy tym pierwszym, z tym, że tutaj może być troszeczkę właśnie inaczej to wyglądać, ale też mamy takie tutaj haczyki, o które możemy się zaczepić. W ten sposób nie przerabiamy, nie dorabiamy więcej niż po prostu tutaj te haczyki, które tutaj widzicie, to są od zawijania półsłupki po prostu. I staramy się po prostu nie dodawać więcej niż ich tutaj jest, żeby po prostu robótka się nie rozszerzała. Jak sobie rozszerzycie tutaj paluszkami, to widać, gdzie one są. Trzeba sobie mocno rozszerzyć i sprawdzić. Tak naprawdę po prostu tyle samo, żeby było z jednej, jak i z drugiej strony. W ten sposób. I dochodzimy sobie tak do końca. Zobaczcie, że właśnie już to nawet ładniej wygląda, jak mamy tak obrębione. A właśnie tak wygląda ten ściągacz z tej strony. Też bardzo fajnie to wygląda, ale ja tutaj zdecydowałam, że będzie na tej stronie. I tak, ja sobie już tutaj dokończę. Powbijamy się do końca. I przerobiłam sobie już tutaj na końcu ostatnie oczko i oczywiście robimy oczko do góry, odwracamy sobie robótkę i jesteśmy na lewej stronie. I ja tutaj również przerabiam jeszcze raz oczka ścisłe z narzutem, z tym, że tutaj wbijam się w dwie pętelki, bo mam widoczne dwie pętelki, czyli pod to oczko, które tutaj stworzyliśmy,
wkładamy sobie szydełko i przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki. Czyli tutaj to, gdzie mamy ściągacz, przerabiam przez po prostu całe oczko, które tutaj miałam. A w miejscu, gdzie dojdę tutaj, to już Wam pokazuję, czyli tu, gdzie mam już całe oczka, całe takie od tego wzoru, wbijam się znowu pod te wszystkie pętelki. Czyli jeszcze raz, jak gdyby, pod tą całość się wbijam, robiąc oczywiście dalej oczka ścisłe z narzutem. Tworzę taką po prostu grubszą krawędź. Ja nie wykańczam tutaj z żadnym ściągaczem, nie chcę tutaj dodawać niepotrzebnej ciężkości tej narzutce, więc po prostu robię w ten sposób. Jeśli chcielibyście zrobić sobie tutaj ściągacz, oczywiście możecie każdym dowolnym sposobem porobić tak samo, nawet jak tutaj, nie ma problemu, to wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Ja po prostu jeszcze raz w te same miejsca się wbijam i przerabiam oczkami ścisłymi. Tak naprawdę, żeby ta krawędź po prostu była grubsza, a żeby się też tak nie zawijała. Czyli powtarzamy tą czynność jeszcze raz. I przejdę sobie do góry. W górze, w miejscu, gdzie właśnie mieliśmy tą naszą część, również robię to samo. Po prostu staram się wyszukać tutaj tych 3 pętelek, a 2 z oczka. To jest, już mi tutaj uciekło, czyli mamy całe oczko i tutaj zawsze pod spodem jest taka pętelka 3 i również przerabiam półsłupek w ten sposób. Albo wbijamy się w całe oczko, albo jeśli jesteście w stanie znaleźć tą pętelkę tutaj, ona jest pochowana, ale można sobie ją wyciągnąć i przerobić sobie w ten sposób. 3 lub 2 pętelki. Nie ma jakiegoś większego znaczenia. Tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby po prostu to ładnie wykończyć. I tak robimy sobie już do końca, do samego ściągacza. Ja już przerobiłam sobie tą krawędź. Pamiętajcie, że oczywiście się dalej wpijamy tutaj pod cały ten taki słupek. I tutaj oczywiście, ponieważ tego tak nie widać, to również wybieram albo tutaj 2 pętelki, albo te 3, jak jesteście w stanie je tutaj zlokalizować, to jak najbardziej można sobie po prostu wbić pod 2 bądź pod 3. To już zależy od Was. I w zasadzie, słuchajcie, po przerobieniu to byłby koniec. Ja dojdę sobie jeszcze tutaj do końca. I tu mam jeszcze ostatnią pętelkę, tą, którą sobie zaznaczyłam. Czyli wypinam sobie mój znacznik. Tutaj przerabiam sobie w ostatnią pętelkę. I tyle. Oczywiście tutaj odcinamy już sobie kordonek. Tą część oczywiście trzeba pochować. Tu robimy oczko ścisłe. To jest mój pomysł na taką narzutkę letnią. Oczywiście Wy możecie sobie ją dowolnie modyfikować. Możecie sobie tutaj jak najbardziej porobić inny ściągacz, tak jak mówiłam Wam na początku. To wszystko zależy od tego, co po prostu Wam się podoba i co chcecie osiągnąć. Ja idę moją narzutkę wyprać, bo wiadomo, zawsze po wypraniu ona się jeszcze ułoży, lepiej będzie wyglądała. I posklejać film i zobaczyć, jak to wygląda. Wy już to widzieliście, ja nie. Sklejanie filmu zazwyczaj jest tak, że ten pierwszy film jest ostatni, więc trzeba się trochę nagimnastykować, żeby nie pomylić kolejności tych filmów. Ja mam nadzieję, że w ogóle ktoś ogląda do końca, dlatego mam taki pomysł, że kto zobaczył mój film do końca i kto skorzystał, proszę napiszcie w komentarzach, dotrwałam bądź doszłam do końca. I ja Wam już serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam na inne i na kolejne następne moje filmy. Do usłyszenia.